Stare i zniszczone budynki często są pomijane i skazywane na zapomnienie. Wystarczy jednak, aby ktoś dostrzegł w nich dawne piękno, które zawsze przecież tam było, aby te zmieniły się w prawdziwe perełki okolicy. Dokładnie tak było w przypadku tego niemal stuletniego budynku. Jesteśmy dzisiaj na nieruchomości projektu Heights Space i chcielibyśmy zaprezentować Państwu historię głównego budynku, który się na niej znajduje. Chociaż sam budynek wygląda bardzo skromnie i niepozornie, to mamy nadzieję, że historia z nim związana okaże się dla Was dosyć ciekawa. Postaramy się więc pokazać obecny stan budynku oraz wypytać osobę, która podjęła się próby jego remontu mimo bardzo niesprzyjających okoliczności. W wyniku eksploatacji górniczej w okolicy, ten dwukondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni blisko 190 m2 popadał w ruinę aż do 2016 roku, kiedy to został kupiony i odnowiony przez naszego dzisiejszego gościa. Witamy Cię, Arku. Czy możesz nam coś powiedzieć o zakupie samego budynku oraz całej nieruchomości? Witam Cię serdecznie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, jasne, jak najbardziej. Powiem tak, zastanawiałem się, gdy byłem jeszcze w Anglii, gdzie spędzę resztę swojego życia i postanowiłem, że spróbuję wrócić do Polski. Postanowiłem kupić nieruchomość, gdzie znajdowałby się stary budynek, z tego względu, że chciałbym go w specyficznym stylu wyremontować. Jak również potrzebowałem dosyć dużej działki i generalnie na internecie przez przypadek znalazłem właśnie tą akurat nieruchomość w bardzo dobrej cenie jak dla mnie, ponieważ wydawało mi się, że tu jest duży potencjał, jeśli chodzi o lokalizację, o wielkość tej działki, o domy, które się tutaj znajdowały. Co prawda ciągnęły się tu pewne problemy związane ze szkodami górniczymi i kopalnią, ale postanowiłem, że problemy tego typu problemy da się rozwiązać. No i z perspektywy czasu wydaje mi się, że to była dobra decyzja, chociaż wielu moich znajomych, rodzina twierdziło, że zwariowałem, jeśli rzucam się na tego typu projekt w takim miejscu. Ostatecznie wydaje mi się, że to była dobra decyzja. A dlaczego postanowiłeś kupić stary dom, a nie zdecydowałeś się wbudować nowego? Z tego względu, że dosyć dużą część życia spędziłem w Anglii, gdzie naprawiałem tego typu domy, takie właśnie powyżej 100 lat, 200-300-letnie, a nawet jeden miał 800 lat. I zakochałem się w tych domach, ponieważ czułem w nich pewną historię. One miały duszę w porównaniu z tymi domami w Polsce, gdzie miałem okazję bywać w nowo budowanych. Co prawda one mają swoje plusy, te stare domy mają minusy, ale bardzo zależało mi na tym klimacie angielskim, żeby sobie tutaj stworzyć taką namiastkę Anglii i czuć się troszeczkę tutaj, jakbym był tam. Z tego względu, że kocham i Polskę, i Anglię i ciężko mi było pogodzić i być w dwóch miejscach naraz, także postanowiłem sobie właśnie zrobić taką namiastkę Anglii tutaj. A nie przerażał Cię fakt tego, że działka leży na terenie oddziaływania szkód górniczych? Nie przerażał z tego względu, że na początku nie zdawałem sobie sprawy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale zrobiłem research i internetowy, i tutaj wśród ludzi dookoła, wśród znajomych. Generalnie stwierdziłem, że jeśli moi sąsiedzi na przykład mieszkają tutaj ponad 60 lat, czyli dłużej niż sama kopalnia istnieje i ich domy dalej stoją i są tylko drobne komplikacje, które na bieżąco się rozwiązuje. Dlatego postanowiłem, że to nie jest aż taki wielki problem prawdopodobnie i na pewno da się go jakoś rozwiązywać i żyć w tego typu miejscach. I ostatecznie wydaje mi się, że to też była dobra decyzja. Czy możesz nam zdradzić, jak wyglądał sam proces rozmów z kopalnią? Tak, na początku fajnie się dogadywaliśmy z działem szkód górniczych na kopalni, ale potem nasze jakby opinie na temat przyszłości dalszej się rozjechały. Dlatego ostatecznie skończyło się na rozprawie sądowej, która w sumie ciągle nadal trwa, nawet po 5 latach. Rozmawiałem tutaj bezpośrednio nawet z dyrektorem kopalni 2 razy. Może później o tym opowiem, dlaczego. Także kontakt był bardzo fajny, ale na różnych szczeblach byli różni ludzie, także z jednymi się fajnie dogadywało, z innymi już nie tak fajnie i mogę powiedzieć, że spór teraz toczy się dalej, ale myślę pozytywnie.
na przyszłość i wydaje mi się, że ostatecznie dobrze się to wszystko skończy. Mówiłeś nam też wcześniej, że w trakcie trwania sporu z kopalnią wpadłeś na pomysł, jak budować domy na Śląsku, aby właśnie wyeliminować tego typu problem w przyszłości. Czy jesteś w stanie krótko streścić nam coś? Jak najbardziej. To też się wiąże z tym, że wydaje mi się, że trafiłem tutaj z jakiegoś powodu, że było to jakby częścią mojego przeznaczenia. I właśnie rozwiązując problem tego domu, starając się jakoś znaleźć kompromis, wpadłem na pomysł, jak można połączyć budowę domów szkieletowych w lekkiej konstrukcji, którymi się też interesowałem, bo był taki motyw, że chciałem pośredniczyć w sprzedaży tych domów w Anglii dla polskiej firmy. Udało mi się połączyć obydwie technologie, właśnie ruchomego fundamentu wraz z konstrukcją właśnie domów szkieletowych, gdzie to rozwiązanie ma i uzasadnienie ekonomiczne, i praktyczne, ponieważ rozwiązuje problemy i dla jednej, i dla drugiej strony w przyszłości. I jeśli chcesz, możemy przejść właśnie w kolejne miejsce i pokażę pokrótce i opiszę ten cały projekt. Tak, oczywiście, To bardzo może chodźmy. chętnie zobaczymy. Także mamy tu, jak widzisz, jeszcze teren budowy, gdzie ma powstać kolejny budynek właśnie w tej technologii z ruchomym fundamentem i w technologii szkieletowej, drewnianej. I pokrótce może opowiem o tym fundamencie. Rozwiązanie jest bardzo proste, że tak powiem. Nawet wielu inżynierów, którzy tutaj było, pytało się mnie, dlaczego ja tego nie wymyśliłem 30 lat temu. A ja się ich pytałem, dlaczego oni tego nie wymyślili 30 lat temu. Przecież ten problem jest tutaj od wielu lat, tak? Jest banalnie prosty. Generalnie chodzi tylko o rozdzielenie fundamentu i rozłożenie go na dwie części. To znaczy, gdy teren osiądzie, my jesteśmy w stanie skorygować budynek bardzo szybko, sprawnie i super tanio w stosunku do tego, co się teraz robi, czyli rozcina domy i to są ogromne koszty i kopalnia ponosi za to niebotyczne, można powiedzieć, koszty w przypadku takich bardziej rozległych projektów. I problem powtarza się każdego roku. A tutaj w tym momencie zabezpieczamy się na przyszłość. To znaczy kopalnia zwraca część kosztów tych zabezpieczeń i część ponosi klient, ale w większym stopniu kopalnia, ale w przyszłości nie ma problemów, jeśli chodzi o właśnie taką kłótnię, jak o ten dom między mną a kopalnią. Tak? Także myślę, że na temat tego fundamentu zrobilibyśmy osobny może filmik, bo tutaj wypadałoby pokazać więcej szczegółów, a to może nie jest jeszcze odpowiedni moment, ale pokrótce mogę jakby to streścić w ten sposób, że są dwa fundamenty, jeden jest solidny, drugi jest nałożony na niego, nie stykają, nie są połączone ze sobą na stałe i można je w każdej chwili korygować. Koszt jest naprawdę niewielki w stosunku do jakby całości projektu budowy nowego domu. No i to się spina i ekonomicznie, i ma sens, także rozwiązuje problemy dla jednej i drugiej strony. Bardzo ciekawy pomysł. To w takim razie, dlaczego postanowiłeś dokończyć remont starego domu, a nie skupiłeś się na właśnie realizowaniu systemu zabezpieczeń i wybudowaniu nowego domu? Z tego względu, że sytuacja tutaj szkód górniczych jest taka dosyć dynamiczna. Na początku, gdy kupowałem tą nieruchomość, sama kopalnia nie miała dalszej koncesji na wydobycie i to otrzymałem w oficjalnym piśmie. Później ona się starała o nową koncesję. Oczywiście było bardzo duże prawdopodobieństwo, że ją dostanie i dostała tą koncesję. I potem pojawiły się kolejne problemy. Moim zdaniem po prostu dom i tak był do remontu. I próbowałem się dogadać z kopalnią, że wyprostujmy go, ponieważ jest przechylony. To jakby rozwiąże problemy na przyszłość w pewnym stopniu. Z drugiej strony, no ciężko się było z nimi dogadać, ale ja miałem zdanie, że nawet jeśli ten dom jest troszeczkę przechylony, to i tak jestem w stanie go tak wyremontować, że on będzie służył przez kolejne wiele lat. Pod warunkiem, że kopalnia znowu nie zacznie go od spodu jakby niszczyć, tak? Czyli działać tutaj na cały teren.
No i dlatego chciałbym pokazać, jak to się finalnie skończyło i że miałem w tym wypadku rację, ponieważ musiałem się kłócić z niektórymi osobami. One twierdziły, że to nie ma sensu, a moim zdaniem to miało sens. I wydaje mi się, że mogę pokazać, że jakby miałem w tym wypadku rację, zwłaszcza jeśli chodzi o ekonomię całego tego projektu. Tak? Powstał piękny, duży dom, moim zdaniem za bardzo niską cenę, z tego względu, że wiedziałem, jak to naprawić i zniwelować, ale równocześnie chciałem się jakby zabezpieczyć na przyszłość, jeśli chodzi o ten fundament, dlatego powstał projekt tego domu właśnie, który jest zabezpieczony na tego typu ruchy kopalni w przyszłości, ale jest o wiele mniejszy, tak? Także musiałem tu odpowiedni balans znaleźć. Postanowiłem ten dom wyremontować, ponieważ może kopalnia go uszkodzi jeszcze bardziej, a może nie, dlatego tu jest ryzyko i to jest taka kwestia sporna. A w międzyczasie chciałbym postawić jeszcze ten dom, żeby był jakby domem pokazowym dla firm, z którymi zaczynam teraz rozmowy, wyceny, abyśmy ten cały projekt rozpropagowali w przyszłości, tak? Także Pokazać, musiałem jakby... że da się. Tak, że się da i to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie. Chciałem iść jakby dwutorowo. I tutaj udowodnić, że miałem rację i tutaj udowodnić, że miałem rację. I mam nadzieję, że mi się to uda. Czy możemy w takim razie zobaczyć sam dom od środka i czy opowiesz nam historię całego remontu z nim związanego? No jak najbardziej. Możemy iść do środka i zaczniemy od werandy. O, ale tutaj pięknie. Ta weranda naprawdę jest klimatyczna. Skąd w ogóle pomysł na tego typu styl? I dlaczego mamy tutaj niebieski sufit i tyle sztucznych kwiatów? Fajnie, że chwalisz tą werandę, chociaż powiem Ci, że opinie są podzielone, zwłaszcza a propos tych kwiatów sztucznych. Jedni mówią, że daje wiochom, innym się podoba, a pomysł zrodził się stąd, że zauważyłem, że tak fasady sklepów są zdobione w Londynie, w centrum, gdzie też często przebywam. I postanowiłem, że sobie tak wykwiecę jedną ścianę, ponieważ nie przewidziałem jednego, że gdy się przeprowadzę do Polski, to będę musiał polskie zimy przeżywać. I przyznaję, że mam wtedy bardzo depresyjny nastrój i nic mi się nie chce i nie chcę się z domu wychodzić i po prostu walczę z tym ostro. I stąd też właśnie pomysł na niebieski sufit i wszystkie te kamienie tu na działce w kolorze żółtym, bo uwielbiam właśnie klimaty Hiszpanii i tego typu krajów. Ale powiem Ci, że to nie pomaga, ponieważ gdy spada śnieg i robi się szaro, to i tak naprawdę jest depresyjnie. Postanowiłem właśnie trochę rozweselić werandę, żeby wydłużyć jak najbardziej te lato, żeby móc się tutaj też zamknąć. Nawet się zastanawiałem nad jakąś fototapetą tutaj, żebym nie musiał patrzeć na tą szarość. Oczywiście żartuję, bo to raczej nie pomoże. Lepiej spędzać zimę w cieplejszych krajach. To jest właśnie mój plan na przyszłość. Zdecydowanie. Tak, także robię sobie to tylko taką namiastkę i tak jak mówię, nie przewidziałem tego, że odzwyczaiłem się od polskich zim, które nie są teraz białe, takie jak fajne jak kiedyś, tylko są szare i bure i ponure. I muszę coś jeszcze w swoim życiu właśnie przemodelować, żeby nie musieć tutaj spędzać zim w przyszłości, ponieważ bardzo, bardzo źle to na mnie wpływa. A przypomniało mi się akurat przy okazji, tak odbiegając od tematu, że Darek, który nas tutaj teraz kameruje, kiedyś miał mnie przekonać, że polskie zimy są jednak fajne. Jeszcze do tej pory mu się nie udało. Mam nadzieję, że kiedyś mu się uda. No teraz są coraz gorsze. No ale są już długi czas bardzo, bardzo niefajne, także zobaczymy. Okej. Jeśli chodzi o jeszcze wystrój tej werandy, to tak samo właśnie miało być w stylu angielskim, dlatego tu jest właśnie białe, kolorowe, taki właśnie cottage style angielski i bardzo się czuję fajnie w tym klimacie i powiem, że jest on dosyć oryginalny, ponieważ wśród wszystkich moich znajomych, a mam ich całą masę, nikt w tego typu stylu nie zrobił swojego domu, tak? I jeśli oni tu przyjeżdżają, to czują się bardzo fajnie, bo to jest coś takiego naprawdę innego i mi się również podoba. Takie trochę babciowe, cukierkowe, ale
Bardzo ale przyjemne taki był w każdym plan właśnie, razie. żeby przenieść tą cząstkę Anglii tutaj i czuć się w tym fajnie. Także cieszę się, że tobie się też podoba tutaj właśnie ten wystrój i ta weranda i pochwaliłaś ją, tak? Także może w takim razie przejdźmy do środka i pokażę moje biuro. O, Oczywiście, no nie mogę się doczekać. Czyli to jest twoje biuro, tak? Czym się w nim zajmujesz i co to w ogóle za projekty wiszące tutaj na ścianach? Może opowiem chwilę później o tych projektach. Zajmuję się wieloma rzeczami. Jestem z kolegą, pracuję dla niego jako dyrektor do spraw rozwoju w jego firmie inżynieryjnej, ale to jest taka luźna współpraca. Po prostu obiecałem mu, że rozpropagujemy te projekty w przyszłości i przez to jego firma będzie mogła się rozrosnąć, będzie miał bardzo dużo zleceń i mam nadzieję, że będzie bardzo dużo pracy. A tak tutaj właśnie, gdy jestem w Polsce, to siedzę i kombinuję, co by tu nowego stworzyć, wymyśleć i to jest generalnie moja przemyślownia. Czasami też tutaj coś robię i pracuję. A oprócz tego jeszcze wyjeżdżam do Anglii, ponieważ tam, jako że mieszkałem dosyć długo, mam dużo kontaktów i jakby rozwiązuję małe problemy dla bardzo bogatych ludzi w Anglii i tak żeśmy się jakby zaprzyjaźnili, jesteśmy jakby kumplami i ja często mieszkam u nich tam w tych fajnych domach angielskich i rozwiązuję im takie problemy poprzez wszystkie moje kontakty, które tam zostały. Głównie chodzi o naprawianie jakby rzeczy, czy remonty w tego typu takich właśnie dużych domach, gdzie czasami na przykład jest nawet 20 sypialni i ja jakby pośredniczę w tym, że załatwiam ich odpowiednich ludzi do pewnych rzeczy, a ja sobie tam mogę z nimi mieszkać i pracować nad swoimi rzeczami w międzyczasie. Także dlatego moje życie jest też takie trochę tu, trochę tam i muszę to uporządkować, ale wydaje mi się, że mi się uda. Także tak, tu powstają pewne projekty, tam powstają pewne projekty i mam nadzieję, że może wkrótce już uda się to wszystko odpowiednio połączyć. Nie? A może powstaną jeszcze jakieś nowe, bo cały czas coś dochodzi. Tak jak na przykład tutaj ten projekt, który pokażę, jeśli chodzi o zamieszkanie w jakimś miejscu w przyszłości, gdzie nie ma zimy. Nie? I nad tym bardzo ostro pracuję. I oprócz tego jeszcze właśnie chciałem tutaj do kamery dać takie coś, moja pamiątka z pewnej konferencji, o której opowiem w innym czasie, ale to jest bardzo ważne hasło dla mnie, także. W takim razie życzymy powodzenia w realizacji tych wszystkich projektów, no i mam nadzieję, że będę miała w nich też swój udział. Ja również mam nadzieję, że będzie miała w nich udział i że wszystko to się fajnie zazębi i rozpropagujemy to wszystko, o czym tutaj będziemy mówić. Także przejdźmy może do kolejnych pomieszczeń w takim razie, tak? Witam Cię w kotłowni, w mojej kotłowni. To nie wygląda jak kotłownia. Tak to nazywam, tak to pomieszczenie nazywam, ponieważ spędzam tutaj bardzo dużą część zimy i z tego względu, że jest tu właśnie koza z płaszczem wodnym, którą postanowiłem testować, już w sumie druga, nowsza. Chciałem sprawdzić, w jakim stopniu jestem w stanie, ile ciepła uzyskać z tego typu kozy wodnej. Bo co jest fajne w tych starych domach, co ja bardzo lubię, tu musisz mocno improwizować. Jeśli robisz remont takiego domu, wychodzą pewne problemy i ty musisz znajdywać na nie rozwiązania. Tak właśnie podchodzę w całym życiu do wielu problemów, wielu rzeczy. I tak właśnie, jeśli remontujesz stare domy, to jest jedna wielka improwizacja. Tak? Jeśli chodzi o ogrzewanie, to ciężko policzyć pewne rzeczy, jeśli coś ma już prawie 100 lat, w stosunku do tego, jak projektujesz nowe domy. No, zresztą sama wiesz, bo jesteś inżynierem, tak? Z tego co słyszałem. No to właśnie z mojego doświadczenia z Anglii wiem, że to jest ciągła improwizacja. Dlatego postanowiłem potestować tutaj kozę z płaszczem wodnym i to się super sprawdza. I dlatego to nazywam kotłownią, ponieważ siedzę tutaj bardzo często, oprócz biura w zimie i muszę dokładać do tej kozy, żeby ten dom ogrzać, no bo on jest dosyć dużą powierzchnię, prawie 200 m2. Także trochę tej energii trzeba tutaj włożyć, tym bardziej, że
jest ocieplony od środka, a nie od zewnątrz, żeby nie stracić tego całego klimatu domu, tak? A powierzchnia do ogrzania jest wciąż duża, także nazywam to kotłownią, ponieważ siedzę sobie tutaj, piję kawkę przez zimę i na przykład dokładam do tego i żartuję, mówię znajomym, że przez zimę mam stanowisko palacza w tym domu, tak? I to jest moje zajęcie w dużym stopniu tutaj w tym domu. Czyli właśnie się dowiedzieliśmy, czym ogrzewasz ten dom, a czym schładzasz i jakie są w ogóle koszty ogrzewania właściwie? Koszty nie są małe, ale jeśli wynajmowałem parę lat temu mieszkanie, gdzie było ogrzewanie gazowe, to mogę powiedzieć, że tam było 55 metrów jedynie, a tu mamy prawie 200 i płacę jedynie 2 razy więcej za ogrzewanie niż za te małe mieszkanko, tak? Ale to nie jest jedyne ogrzewanie w tym domu. To jest jakby dodatkowe. Oprócz tego mamy jeszcze promienniki ciepła, nowe rozwiązanie na rynku, maty grzewcze, elektryczne plus klimatyzatory. Także klimatyzatory pełnią funkcję pompy ciepła w zimie, dodatkowo sobie dogrzewam, tak? A jeszcze w lato na przykład chłodzą górę, bo dołu nie trzeba chłodzić z tego względu, że są bardzo grube mury. Fajnie akumulują ciepło. Jest tutaj Zimno przyjemnie. i jak widzisz, naprawdę jest fajna, stała temperatura w lato, taka bardzo przyjemna, nie? I tutaj nie trzeba nic inwestować w żadne chłodzenie. Wspominałeś o nowatorskim systemie ogrzewania, jaki testujesz. Czy możesz nam coś więcej o nim opowiedzieć? Tak, testuję tutaj jeszcze jeden typ ogrzewania dodatkowy, to też takie pewnego sensu zabawa, pewnego rodzaju zabawa. Jako że od pewnego czasu interesuję się również kryptowalutami poprzez pewne osoby, pewnych milionerów, multimilionerów na polskim rynku, mają też swoje kanały YouTube'owe, także mogę ich też serdecznie przy okazji pozdrowić na przyszłość. Postanowiłem właśnie przetestować tutaj w tym domu system ogrzewania koparkami do kryptowalut. I zbudowałem taką swoją konstrukcję na podstawie starszej konstrukcji koparek. Kupiłem je w Chinach, ich wartość wzrosła, ale w tym momencie jakby przestałem, ponieważ rynek kryptowalut dosyć szaleje w tym momencie i nie jest tak opłacalny, ale same rozwiązanie moim zdaniem jest bardzo przyszłościowe. W skrócie możesz wydobywać kryptowalutę, potem ją sprzedawać na giełdzie, a w międzyczasie uzyskujesz ciepło z tej maszyny, która jest tak naprawdę odpadem i służy do ogrzewania domu. Tutaj mamy, jak widzisz, kaloryfer ogrzewany tą koparką kryptowalut. Co prawda zamontowałem 3, ale tylko jedna jest potrzebna, żeby go ogrzać i te całe akwarium, także te 2 kolejne muszę jeszcze gdzieś usadowić w domu, żeby właśnie na siebie zarabiały i jeszcze przy okazji ogrzewały dom. Także tak to wygląda niepozornie, kaloryfer ogrzewany komputerem, ale powiem Ci, że naprawdę spina się to i fajnie działa, także kolejna rzecz, którą bym chciał rozpropagować w przyszłości. Ona jest jeszcze bardzo mało popularna, ale coraz więcej ludzi to robi, a wydaje mi się, jeśli kryptowaluty bardziej wejdą na salony, to cała ta technologia się rozwinie. Tam jest jeszcze dużo innych takich niuansów, jak na przykład stabilizacja sieci energetycznej poprzez koparki do Bitcoina i tak. Temat rzeka generalnie nie będę tutaj przynudzał, ale możemy o tym zrobić na przykład filmik w przyszłości. Jest to bardzo ciekawe, muszę przyznać, ale ciekawi mnie, jak wygląda kuchnia w takim domu. Czy możemy zobaczyć kuchnię? Jesteśmy właśnie przy samej kuchni, także zapraszam. W pierwszej kolejności w oczy rzuca się ten niestandardowy sufit. Skąd w ogóle pomysł na tak oryginalny sufit w tym domu? Powiem, że tak jak mówiłem wcześniej o improwizacji, nie robiłem od nowości tutaj tego sufitu, on tu był. Wcześniej w tym pomieszczeniu, może ciężko uwierzyć, ale tutaj hodowano zwierzęta, tak? Były tu świnie, króliki, owce, nie wiem nawet co, może nawet i krowa. Tam generalnie było wejście tutaj do całego tego pomieszczenia, ale postanowiłem, że tutaj będzie kuchnia i postanowiłem właśnie zostawić ten sufit z tego względu, że jest bardzo oryginalny. Było z nim troszeczkę zabawy, ale z drugiej strony robi klimat i fajnie wygląda do tego typu domu.
Nie mógłbym zrobić takiego sufitu od nowości, znaczy mógłbym, ale to by bardzo drogo kosztowało, tak? Bo tego typu łuki są dosyć pracochłonne, zwłaszcza jeśli się na przykład z cegły muruje. Także postanowiłem zostawić ten sufit. I co tutaj jest ciekawe, jako że cały dom jest przechylony, o czym będziemy jeszcze może później mówić, przez to, że są te tutaj łuki, nie widać krzywizny całego domu. Ja musiałem skorygować wszystkie ściany, podłogi, wypoziomować je, wypionować, ale ten sufit zostawiłem tak jak jest, ale generalnie prawdopodobnie nie zauważyłaś, że on jest cały przechylony. No nie. No, właśnie Nie jest to widoczne na pierwszy rzut Właśnie, oka. to jest ten właśnie taki balans, gdy remontujesz stare domy, że część rzeczy musisz zostawić, nie ruszać ich, zostawić w oryginale i on jakby musisz wiedzieć, czy one będą się rzucać w oczy, czy to ma sens, jak to będzie wyglądać ostatecznie. I w tym wypadku wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Mogłem go obniżyć, wyprostować, ale chyba tak wygląda ciekawie, nie? Bardzo ciekawie. Ciekawi mnie też jeszcze w ogóle, skąd te wszystkie obrazy na tych ścianach, skąd pomysł na tego typu właśnie obrazy, styl całego domu. Tak jak wcześniej wspominałem, chciałem właśnie część Anglii ze sobą przywieźć i za każdym razem, gdy jechałem do Anglii, to kupowałem jakieś pamiątki stamtąd, zwoziłem, a jeszcze wcześniej, gdy mieszkałem w Anglii, to już też, mając na uwadze, że chcę taki dom sobie zbudować, skupowałem tego typu rzeczy i przywoziłem. Bardzo mi się podobają te właśnie sielankowe angielskie obrazki, są takie fajne, takie słodkie, takie trochę babciowe, ale właśnie tego typu dom chciałem mieć. Co prawda Monika strasznie narzeka na to, że musi to wszystkie graty dźwigać przy wycieraniu kurzy, nie? Ale one robią ten cały klimat w domu, ten takie ciepło, tak? Tak, to trzeba przyznać, że jest bardzo fajnie. klimatycznie. Mamy tutaj jeszcze w ogóle 2 pary drzwi. Ciekawi mnie, co to za drzwi i do jakich pomieszczeń one prowadzą? Tam miało być generalnie wejście tutaj do tej kuchni, ponieważ ta improwizacja, o której mówię, też zakładała na początku, jeśli mówimy o tym sporze z kopalnią, bo ja cały czas się zastanawiałem, czy ten dom w końcu wyremontuję, czy nie, jak to się potoczy dalej, aż się w końcu wkurzyłem na pewnych ludzi tam na tej kopalni i postarałem się, chciałem udowodnić, że to miało sens i że to będzie fajnie wyglądać, tak? Także tu miało być wejście generalnie do tej kuchni, ale ostatecznie miał to być wiatrołap, jest tam taki kamerlik na jedzenie, Spiżarnia. spiżarka taka właśnie domowa, a tutaj te drugie drzwi to jest łazienka. Jest tam prysznic, generalnie taka malutka, klimatyczna łazieneczka, gdzie nie trzeba biec na drugą część domu, żeby się tutaj na przykład umyć po pracach ogrodowych, czy tego typu rzeczach. Tak? Także powstały jeszcze 2 dodatkowe pomieszczenia tutaj w tym chlewiku wcześniejszym. Mam wrażenie, że w ogóle uwadze umknął nam jeszcze jeden pokój. Naprzeciwko twojego biura były drzwi. Co tam się znajduje? Czy możemy zobaczyć ten pokój? Tak, możemy przejść jak najbardziej. To jest dosyć też jedne z oryginalnych rozwiązań, także opowiem. Dlaczego ten pokój jest niżej niż inne? Z tego względu, że cały dom jest przechylony o prawie pół metra. Pewnie nie zauważyłaś, jak większość ludzi nie zauważa, że ten dom jest tak mocno przechylony, a on się przechylił już w dużym stopniu po tym, jak został zakupiony, tak? Że na początku to były 24 promile, co już nie było mało, ale ja stwierdziłem, że i tak, jeśli cały dom jest do remontu, to jestem w stanie to wszystko skorygować. Pod warunkiem, że kopalnia po prostu nie będzie tam pod nim kopać bardzo ostro dalej i ten dom się nie będzie przechylał, ale z tej rozprawy sądowej, o której wspominałem, wynikło poprzez taką kalkulację jednego doktora, który zajmuje się tego typu ocenami takich budynków, że przez to, że kopalnia podjęła nowe wydobycie, dostała nową koncesję, cały teren ma się przechylać stopniowo
I jest to takie troszeczkę wróżenie, tak jak przepowiadanie pogody, ale generalnie stwierdził, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten dom się będzie przechylał dalej, tak? Także ja postanowiłem wypoziomować wszystkie podłogi na dole do jednego poziomu, ale już te dwa pomieszczenia nie byłem w stanie, ponieważ zbyt mocno by się zwężyła jakby odległość między podłogą a sufitem. I tutaj wpadłem na pomysł, gdzie w kotłowni mamy taki delikatny stopień, żeby to zrównoważyć. Tak tutaj już mamy 2, żeby zniwelować właśnie ten pół metra przechyłu. Tak? I w sumie nie jest to takie jakby, że tak powiem, przeszkadzające w codziennym życiu. Tak? Pokój jest po prostu niżej, ale wszystko jest wypoziomowane. Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, a którą możemy pokazać, to jest ciekawy pomysł, jeśli chodzi o okna. Jako że cały dom jest przechylony, wszystkie okna oczywiście też są przechylone i pierwsza wersja była taka, że będę wymieniał te okna na nowe i je korygował, tak? Tylko wtedy zrodziłby się taki problem, że nie pasowałoby to do elewacji, musiałbym ją znowu zmieniać, tak? Dlatego wpadłem na pomysł, że wstawię drugie okna od środka, plastikowe, które są nowoczesnymi oknami, a te stare zostawię na zewnątrz. I one się nie pokrywają. To znaczy, śmiesznie to wygląda, ale z drugiej strony te żaluzje to troszeczkę niwelują i jak ktoś wchodzi do pokoju, nie zauważa tego, tak? Nie widać kompletnie. No właśnie, to był też znowu taki śmieszny myk. I zabawnie to wygląda, gdzie jedno okno jest tak, a drugie tak, ale ani z zewnątrz, ani od środka tego nie widać, a przy tym uzyskałem właśnie ten poziom izolacyjności, tak? Że nawet te stare okna na zewnątrz nie przeszkadzają w tym, żeby ten dom ogrzać, ocieplić i żeby on spełniał jakieś tam normy, tak? Także tak to wygląda. Pokój jest niżej, ponieważ cały dom jest przechylony, a reszta pokoi jest już w jednym poziomie, nie? Tak to wygląda. Mam wrażenie, że chyba na parterze już mamy wszystko. Czy możesz nam pokazać piętro? Jasne. Możemy przejść. Zapraszam. Proszę. Domyślam się, że jesteśmy w sypialni. Ciekawe kolory, odważne bardzo. Skąd taki pomysł na takie połączenie? To była znowu improwizacja podczas jednej z zim, chyba 2 lata temu, gdy znowu nie czułem się zbyt dobrze. Postanowiłem rozweselić troszeczkę sypialnię i pomalowałem je właśnie na taki różowy kolor, cukierkowy, słodki, zabawny i chyba też nie wyszło najgorzej, zwłaszcza, że jest w paski, a jeśli chodzi o właśnie o te paski, to cała góra jest wyremontowana w ten sposób, że zostały skorygowane ściany, spionowane, wzmocniona konstrukcja dachu, oczywiście nowe ścianki działowe i wszystko postanowiłem wykończyć przy pomocy błazerii, bo jak wiesz, ona potrafi jakby niwelować pewne ruchy, jeśli właśnie chodzi o te szkody górnicze i coś by się tam drgnęło w domu, to ta błazeria potrafi jakby skorygować, zniwelować te właśnie jakieś tam pęknięcia i to będzie niewidoczne, tak? Także całą górę postanowiłem właśnie wykończyć błazerią, co daje i klimat, i ma jeszcze jakieś inne dodatkowe zalety. Oprócz tego fajnie się to montowało i wykańczało i dlatego właśnie to tak, każdy pokój u góry, można powiedzieć, jest w paski, tak? I tak to wygląda, nie? Bardzo, bardzo ładnie. Mi się tutaj podoba. Żona na pewno jest zadowolona. No myślę, że tak. Tym bardziej, że pomagała jakby, uczestniczyła w tym wszystkim. Co prawda często żeśmy się nie zgadzali, ale ostatecznie i tak postawiłem na swoim i pokój jest różowy, tak jak chciałem, tak? Bardzo ładnie wyszło. A za tymi drzwiami co się znajduje? Garderoba, łazienka? Generalnie pierwotny plan był taki, że tam będzie garderoba, a z tej strony łazienka, to jeszcze jedna, ale ostatecznie pomyślałem, że w sumie 3 łazienki, znaczy 2 łazienki i ubikacja wystarczą w tym domu i zrobiliśmy 2 garderoby. I tamtą możemy zobaczyć, to jest garderoba Moniki, taka właśnie fajna dodatkowa przestrzeń powstała, a mojej nie pokażę, bo tam jest straszny rozpierdzielnik i tam jest dużo różnych rzeczy, także może to pominiemy akurat. Czy jest coś jeszcze na parterze, co chciałbyś nam pokazać? Na parterze widzieliśmy już wszystko, ale na piętrze jeszcze możemy zobaczyć.
Także mamy tutaj jeszcze 2 pokoje dla chłopców. Jeden taki klimatyczny niebieski dla małego Adasia, drugi taki bardziej szary dla Leona i jeszcze oprócz tego mamy biuro Moniki i taki pokój, w którym dzieciaki składają Lego, tam mają na szafkach dużo właśnie gadżetów, bo Monika jest straszną maniaczką Lego, chłopaki też zresztą, nawet jak widać Lego mamy w sypialni, Lego jest wszędzie. Ja też lubię Lego, ale ja już takie bardziej wymiarów 6 na 3 metry, a nie takie mini. Także moje jakby zainteresowania się trochę zmieniły. Także przejdziemy jeszcze do łazienki, ponieważ tam jest coś zabawnego, co chciałbym pokazać. Dobra, no to pytanie dla Ciebie ze 100 punktów. Z jakim krajem kojarzy Ci się ta łazienka? No, i jak patrzę na ten system spłuczek i kranów, to przypomina mi to Anglię, jak zresztą cały dom. No właśnie, nawet udało mi się przetransportować kibelek z Anglii, taki klimatyczny, gdzie te kwiatki nie są naklejane, tylko są jakby na etapie produkcji tej ceramiki całe tworzone. Jak również kran, gdzie masz ciepłą i zimną wodę osobno, co bardzo jest denerwujące, jeśli chodzi o Monikę. Co chwilę mi to wypomina, ale naprawdę robi klimat. Jak również ta angielska spłuczka. Nie? U nas nie ma takiego rozwiązania i jest bardzo zabawne i wszyscy się przychodzą i śmieją właśnie z tego kibelka, ale taki był zamysł, bo kwiatki są nawet w środku, może nie będziemy otwierać, ale uwierzcie, że kwiatki są nawet w środku, także kibelek jest bardzo klimatyczny i ma właśnie taki system spłuczki, który uwielbiam, jest bardzo zabawny i śmieszny i dlatego właśnie chciałem coś takiego angielskiego w domu mieć. Z tym, że to jest tylko w jednej łazience. Tam mamy takie bardziej praktyczne i polskie rozwiązania, że tak powiem. Tak? Aby uzmysłowić sobie, jak wiele pracy włożono w ten dom, najlepiej spojrzeć na to, jak zmieniały się poszczególne pomieszczenia na przestrzeni czasu. To, co dziś Arek nazywa biurem, wcześniej było bliżej nieokreślonym miejscem. W pokoju gościnnym, tam gdzie jest regał na książki i stylowa komoda, dawniej znajdował się rozpadający się piec. Schody w korytarzu, które dziś są zabudowane i skrywają małą ubikację pod spodem, pierwotnie były odkryte. Kotłownia, jak pieszczotliwie nazywają Arek, nadal pełni swoją funkcję, choć zmieniła się nie do poznania. Piętro, na którym dziś znajdują się 3 sypialnie dla całej rodziny oraz biuro Moniki, było tak naprawdę pomieszczeniem gospodarczym. Niewielki korytarz, w którym Arek umieścił schowek na koparkę kryptowalut, pełnił niegdyś funkcję oddzielającą dom od pomieszczenia hodowlanego i to ostatecznie ono robi największe wrażenie, gdyż tu, gdzie niegdyś były świnie, kaczki czy inne zwierzęta gospodarcze, dziś znajduje się przepiękna kuchnia połączona z jadalnią. Dopiero z takiej perspektywy widać, jak wiele się tu wydarzyło od 2016 roku, a kilka rzeczy czeka jeszcze na swoją kolej. Aktualnie Arek pracuje nad wymianą poszycia dachowego, ale w międzyczasie udało mu się zbudować wiktoriański ogród zimowy, na podstawie którego będzie mógł zademonstrować w praktyce działanie swojego projektu ruchomych fundamentów. Dziękujemy Ci w takim razie za pokazanie nam całego domu oraz etapów jego remontu. Jak Ci się w ogóle żyje w takim domu i czy jesteś zadowolony wraz z całą swoją rodziną z tego, że żyjecie w takim, a nie w innym domu? Muszę powiedzieć, że super nam się tutaj żyje, jest bardzo fajnie, klimatycznie. Generalnie moim znajomym, mojej rodzinie też się podoba, także lubiałem do nas wpadać na grillka, posiedzieć, porobić różne rzeczy. Z tego co wiem, no dzieciaki są zadowolone, ponieważ mają mega wielkie podwórko do zabawy, co chwilę jakieś rzeczy nowe wymyślam, żeby się nie nudziły i siedziały jak najmniej przy komputerze, to jest dla mnie ważne. Monika jest też bardzo zadowolona, ponieważ jest dużo pomieszczeń, jak zauważyłaś, tak? Jest tu chyba 19 małych takich różnych kanciapek razem z pokojami i kuchnią, także jest gdzie pomagazynować wszystkie graty, a mamy ich dosyć dużo. No i jest klimatycznie. No. Powiem Ci to, że mamy ten taki tutaj mały basenik, gdzie się można schłodzić, jest też super sprawą. Tutaj niedaleko jest już taki profesjonalny basen z sauną, także nie ma sensu budować niczego większego, ale zawsze można się schłodzić. No i dzieciaki są też super zadowolone, bo tak naprawdę to nawet nie musimy za bardzo wakacjować gdzieś, bo cieszymy się na razie tym, co tutaj powstało i
naprawdę, jak na chwilę obecną jest to dla nas wystarczające. Oprócz tej zimy, o której mówiłem, to już jest lipa, ale to już to jest moje zdanie, jeśli chodzi o polską zimę. I ja mam z tym problem, niekoniecznie inni ludzie. Także od wiosny do jesieni jest tutaj super, zima jest też w porządku, ale znaczy jeśli chodzi o środek domu, na zewnątrz nie lubię Niekoniecznie. przybywać zbyt często. No ale wtedy na przykład mogę sobie zrobić wypad do Anglii, czy chociaż tam też zima nie jest zbyt idealna, ale jakoś przeżywam ją lepiej. No i tak się nam tutaj żyje dosyć fajnie, a oprócz tego rozwijamy kolejne projekty, tak? I naprawdę chciałbym, żebyśmy tutaj tą współpracę rozwinęli i pociągnęli do przodu te wszystkie projekty, które powstały, tak? Tutaj jeśli chodzi o ten fundament, no to on już jest w stopniu takim zaawansowanym, bo on już powstał, tak? Tutaj mamy jeszcze, Ci wspominałem o projekcie Height Space, od skąd się wzięła cała nazwa i ten projekt musimy rozpropagować, on jest priorytetowy dla mnie. Tu chodzi o domy modułowe, które można umieścić również pod ziemią. I w konstrukcji jest używane bardzo dużo plastiku z recyklingu, co jest bardzo proekologicznym projektem. Oprócz tego mamy mini plantację Oxy Tree, o której też musimy zrobić materiał. Mamy bardzo ciekawe drzewa, które produkują podobno 10 razy tyle tlenu, co zwykłe drzewa i oprócz tego mają jeszcze bardzo szerokie spektrum zastosowania, jeśli chodzi o materiały w nich użyte. Znaczy, przepraszam, jeśli mówimy o materiałach, które mogą powstać przy użyciu tych drzew. No i jeszcze kolejny projekt to jest proekologiczny taki ogród Back to Eden, o którym też Ci już wspominałem, ale jeszcze nic o tym nie nakręciliśmy, czyli promowanie takiego zdrowszego stylu życia, co by mi się osobiście bardzo przydało. No i jeszcze kilka innych, które mam w zanadrzu, ale po prostu brakuje mi czasu, żeby to wszystko zrobić. Ale generalnie żyje nam się tu bardzo fajnie. No, muszę przyznać, że jest tutaj bardzo przyjemnie, komfortowo i jest takie ciepełko. Klimatycznie można powiedzieć, Tak, tak? dokładnie. No i bardzo, bardzo dużo fajnych pomysłów na przyszłość na tej działce, na tej całej nieruchomości. A powiedz mi, jak właśnie widzisz przyszłość tego domu i jak wygląda obecnie sytuacja z kopalnią? No tutaj na razie przegrałem sprawę z kopalnią, ale tutaj się będziemy jeszcze odwoływać. To jest dosyć długa historia, której muszę powiedzieć. Zdaję sobie sprawę, że ja tutaj jestem takim pyłkiem w porównaniu do kopalni, tak? Do tej JSW, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak naprawdę to jest taka walka Goliata Dawida z Goliatem, tak? Ale mam taki charakter, że ja się lubię stawiać silniejszym. Nigdy nie lubiłem bić słabszych, tylko stawiałem się silniejszym. Także jest to dla mnie takie wyzwanie i mam nadzieję, że ostatecznie fajnie się skończy. A oprócz tego powstanie coś nowego, bo sam pomysł tych fundamentów zrodził się właśnie z tego sporu z kopalnią. Tak? On by nigdy nie zaistniał, gdybym tutaj nie przyjechał i jakby nie zainteresował się w ogóle tematem szkód górniczych. No bo jaki normalny człowiek chce się zainteresować takim tematem, tak? To nie jest nic przyjemnego, tak? Raczej ludzie od tego uciekają. No właśnie, ale to tak mnie rzuciło tutaj i ja myślę, że to było jakieś przeznaczenie, tak? Że pojawiłem się tu nie bez powodu i może będę miał jakiś wpływ w przyszłości na właśnie powstawanie nowych budynków na Śląsku, gdzie ludzie nie będą mieli problemów z tego typu rzeczami, tak? Że może się do czegoś przydam, tak? Tak też widzę moje życie, to jest jedna wielka przygoda, ale ta przygoda musi się skończyć tak, żebym coś po sobie pozostawił, tak? To nie jest takie przeżywanie z dnia na dzień. Ja lubię właśnie wyzwania, lubię z kimś powalczyć, ale żeby to było fair, tak? No i tu w tym wypadku kopalni rzucam się jakby z motyką na słońce, ale wiem, że mam szansę, nie? Bo nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam, tak mi się wydaje, nie? I mam szansę jakby coś z tym zrobić, nie? Także Reasumując, pojawiłeś się w sumie w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie. no taką mam nadzieję, tak? Tak mnie jakby los tutaj rzucił i
Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie, ale dużą nadzieję jeszcze pokładam tutaj, jeśli chodzi o ten projekt Height Space i tych domów modułowych, bo naprawdę mamy problem z plastikiem i innymi rzeczami z tym związanymi na świecie. I tutaj widzę bardzo duży potencjał, tylko do tego muszę muszę współpracować z odpowiednimi ludźmi, tak? Którzy mają większe możliwości niż ja, bo czego mi najbardziej brakuje, to czasu. Po prostu nie jestem w stanie robić tak wielu rzeczy na raz i wielu moich klientów, mądrych, bogatych ludzi mi powiedziało, że Arek, ty za dużo ogonów połapałeś w jednym czasie i dlatego jest takie zamieszanie, ale ja im powiedziałem, że muszę tak robić, ponieważ na przykład gdy tworzyłem tutaj ogród, a nie było tutaj nic, zauważyłem, no, nie jestem w stanie kupić czasu, tak? Nie jesteś w stanie, niezależnie jakie masz pieniądze, nie jesteś w stanie kupić czasu, nie? Czyli na początek skoncentrowałem się na sadzeniu drzew, tak? I tutaj minęło już te 5-6 lat i one już fajnie wyglądają, tak? Niezależnie ile bym miał teraz pieniędzy, to bym nie kupił już teraz takich drzew i tych wszystkich krzewów i tego tutaj dookoła, tak? Ale w międzyczasie udowodniłem, że ten dom może wyglądać fajnie, tak? Że on jest bezpieczny, że on może tutaj służyć komuś przez wiele, wiele lat. Zakładając, że lokalna korporacja, taka jak JZW, pomoże rozwiązać ten problem w przyszłości, albo ostatecznie, jeżeli im tak, znaczy wiadomo, że im zależy na pieniądzach, bo po to są, tak, to oni mają ogromne zyski, zwłaszcza w tamtym roku, nawet nie będę mówił, ile miliardów mają czystego zysku. Ale ostatecznie, jeśli oni to muszą robić, a wiem, że muszą, bo potrzebujemy tego węgla, tak? Zwłaszcza tak dobrego węgla. To jest jeden z najlepszych węgli, jaki istnieje w ogóle na naszej planecie. No to godzę się z tym, że na przykład w przyszłości ten dom będzie do wyburzenia, tak? Kiedy już naprawdę coś złego się z nim stanie. No ale wtedy powstaną nowe projekty. Jestem pewny, że na to miejsce możemy postawić coś w tym samym stylu, tylko już na przykład prostego. Albo kopalnia przestanie kopać, no bo jak wiesz, też sytuacja jest jaka jest, tak? Tutaj Unia bardzo ciśnie Polskę, żeby przestać wydobywać ten węgiel, przejść na bardziej ekologiczne źródła energii, tak? Ale tu znowu mamy węgiel koksowy, który służy do produkcji stali, co jedno z drugim się wiąże, ale tak naprawdę no nie wiemy, co będzie za 5-10 lat. No, mamy sytuację, jaką mamy teraz na świecie, także ja myślę, że nie ma sensu tak tak daleko wybiegać w przyszłość, tak? Bo nawet sytuacja za naszą wschodnią granicą jest jaka jest i to też może mieć wpływ na naszą przyszłość, tak? Także ja myślę, że trzeba robić swoje, realizować swoje marzenia, pomysły i iść dalej, a tak jak pytałaś, co sądzisz, jaka będzie przyszłość tego domu? No nie wiem, mam nadzieję, że dobra, tak? Ale pożyjemy, zobaczymy. O, tak to mogę Dokładnie spuentować. tak. A właściwie jakie ty masz plany na przyszłość? No, ja bym chciał generalnie zostawić coś po sobie, chociażby te miejsce dokończyć, żeby było bardzo fajne, przyjemne. Zostawić coś po sobie, jeśli chodzi o jakieś takie rozwiązania, rozpromować to i żeby to zaistniało, bo bym wtedy z siebie dumny. A oczywiście miałoby to wpływ na moją sytuację finansową. Mam nadzieję, że to przyniesie też jakieś wymierne zyski, tak? Ale moim marzeniem jest wtedy przeprowadzić się w takie miejsce, gdzie nie ma takiej wkurzającej zimy, tak? Jak takiej przygnębiającej zimy, jak u nas w Polsce. Albo najlepszym rozwiązaniem byłoby mieszkać na przykład na jakimś takim fajnym jachcie. To już też rozmawiałem z moimi klientami z Anglii, żeby w takie coś zainwestowali, bo moglibyśmy to razem jakby współtworzyć. I tam bym przezimował jak bociany, a potem sobie na wiosnę tutaj wracał i siedział, załóżmy, do jesieni, tak? Lub w inne miejsce. Także takie jest moje marzenie, ale zobaczymy, jak uda się je zrealizować w przyszłości. Nie? Dobrze, Mam nadzieję, że w tym pomożesz. O. Też mam taką nadzieję. W takim razie dziękuję ci bardzo, że nas tutaj oprowadziłeś po tym pięknym domu. Mam nadzieję, że widzom też podobało się tak samo jak mi. No ja jestem oczarowana tym miejscem. Jeśli wy jesteście ciekawi dalszych
planów tutaj Arka na tej nieruchomości i realizacji ich, to wyczekujcie na kolejne odcinki po prostu. Na pewno będziemy nagrywać, przynajmniej mam taką nadzieję. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo, tak? Dokładnie. Prosimy Was o subskrypcję, klikajcie tam ten czerwony magiczny przycisk, dzwoneczek, aby pamiętać o każdym naszym filmiku. Łapki w górę oczywiście i komentujcie. Możecie zadawać tak samo pytania w komentarzach, my postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Także dziękujemy Wam i cześć. Dzięki bardzo, na razie, trzymajcie się, ciao.